Myślenie bardzo takie całościowe o książce zaczęło się w momencie koncepcji pawlikowskiej. I tak jak w przypadku każdej książki, zaczyna się od wyboru papieru, od wyboru sposobu zadrukowania tego papieru. I w tym momencie pomyśleliśmy, że wydrukować pawlikowską, jasnorzewską na papierze białym, czarnymi czcionkami to jest po prostu nudne, to już było. I stąd powstał pomysł, żeby wykorzystać papier w kolorze, który symbolizuje poetkę, to znaczy różowy. Potem były problemy z poszukiwaniem koloru druku, bo czarny druk na kolorze różowym wyglądał martwo. Robiliśmy takie próby. I wówczas okazało się, że próba z wiśniowym drukiem wypadła dobrze. Powstał problem oprawy. Myśmy robili książki w skóry, ale pawlikowskiej skórę oprawić nie godziło się, ponieważ ona była wegetarianką i byłoby to niezgodne z jej duszą, z jej duchem. I stąd właśnie powstała taka koncepcja duszy książki. Ta koncepcja legła w ogóle u podstaw naszej działalności, bo uważamy, że każde nasze następne wydanie powinno zawierać duszę poety, żeby jak ktoś otworzy i powie, to jest właśnie to. I tak było w przypadku Pawlikowskiej. Książka we Florencji 2 lata temu została uznana za najpiękniejszą książkę roku. Ją się otwiera i mówi, to jest właśnie Pawlikowska. To jest młodzieńcza Pawlikowska, która jest bardzo jeszcze tutaj surowa, na co wskazują te ilustracje. To nie jest jeszcze taka wyrafinowana jak z późniejszych lat. Ona jest taka trochę naiwna, trochę młodopolska jeszcze i bardzo, bardzo kobieca. Osiągnęliśmy tu po prostu esencję kobiecości w tej książce, przez te jedwabie, przez te róże. To jest po prostu śledztwo, które prowadzimy gdzieś od roku i ono już się ma na ukończeniu. I jeździmy do rodziny, rozmawiamy z matką, rozmawiamy z siostrą, prosimy o pokazywanie różnych pamiątek, jakie po niej pozostały, zapisek, notatek, pytamy się, co lubiła, jakie kolory, co jadała. Dosłownie wszystko chcemy o niej wiedzieć. Czym się perfumowała, w związku z czym teraz mamy zabawne korespondencje i telefony z firmą bardzo znaną, francuską, od której chcemy kompozycję zapachową do książki, ponieważ dowiedzieliśmy się, że Poświatowska uwielbiała perfumować się perfumami o nazwie Y, które do dziś jeszcze zresztą są produkowane. Powiedziała nam o tym jej siostra, Małgorzata Poremska, że jak bierze ten flakonik, który nam pokazywała, otwiera go, to ten zapach przywołuje na pamięć od razu ją... Siostra jej stoi w oczach jak... Teraz staje Halina Poświatowska. Więc tu jest klucz, że ten zapach nie jest tylko po to, żeby był bajer, tylko że ten zapach może przypomnieć ludziom, którzy bezpośrednio ją znali, po prostu przywołać również, bo my chcemy, żeby przywołać tę duszę. Jedno z pytań, które zadaliśmy rodzinie, było, z jakim kolorem mi się Poświatowska kojarzy, bo proszę wiedzieć, że jeśli się pytamy o to samo, na przykład plastyka, to jest czarnym, oczywiście. A ja mówię, nie, z czerwonym. A rodzina mówi, oczywiście z zielonym. Żeby oprawa nawiązywała do treści bądź do epoki, z której pochodzi tekst. Także to wszystko musi być zharmonizowane i
właśnie ta koncepcja, że wydawca może być artystą, gdzie skupione są wszelkie sztuki i one ten kształt nadają całkowicie jednorodny. Z czego jesteśmy zupełnie zadowoleni. Myśmy osiągnęli dość wysoki poziom introligatorstwa. Uczymy ludzi, przyjeżdżają z całej Polski, z zagranicy i wykonujemy tak zwane oprawy również unikatowe, które są tylko w jednym egzemplarzu. I jest spore zainteresowanie właśnie tymi unikatami, które są zapudrowane w certyfikat, że powstały w naszej pracowni. Zostawiliśmy sobie do naszych zbiorów bardzo piękna oprawa Biblii, zresztą po niemiecku. Taką koncepcję książki, trochę inną niż mają intelektualiści polscy, którzy uważają, że każdą książkę trzeba przeczytać od deski do deski. To jest przykład właśnie książki, którą wykonujemy w jednym egzemplarzu. To jest oprawa unikatowa. I bardzo dużo klientów właśnie zazwyczaj pyta się o, czy mamy coś unikatowego. Oni już wiedzą, że książki również zbiera się dla samego zbieractwa, kolekcjonerstwa, tak jak się zbiera znaczki, tak jak się zbiera filiżanki, porcelany, jak się zbiera zegary.